Jeden zatrzymał się w czasie, drugi próbuje nadążyć za rozwojem swojej córki. Wiedzą, czy Godzilla sika na siedząco i jak trudno zrobić dziecku dobre zdjęcie. Byli na dywaniku już tyle razy, że nadszedł czas na pranie. A konkretnie pranie brudów. Na dywanik u złego ojca trafili nawiedzony Tateł i Mikołaj Wyrzekowski, stojący za stroną dzieciak lat 90. Wpadli jednocześnie ze względu na szacunek do środowiska i oszczędność proszku. Witajcie. Siemka. Dzień dobry. No, skoro zgodnie z tezą forsowaną przez najpopularniejszego obecnie pracownika dyskontu 6 stycznia jest 6 króli, no to 3 króli wypada 3 stycznia. Tego dnia właśnie będzie miał premierę ten odcinek. Więc na rozgrzewkę pytanie, co ma wymiary 1,20 m, metr na 70 cm. Zacznijmy od Mikołaja. Okienko życia. Ale ja też tak bym strzelał, a on na pewno coś wymyślił innego tym razem, wiesz? Nie, to właśnie było okno życia, bo celowo sprawdzam, czy zapamiętałeś, bo wiem, że miałeś z tym małe problemy. Dobrze, no to okno życia już wiemy, to powiedzmy sobie tego, dlaczego my się tu właściwie spotykamy? Jak bardzo trzeba, to nie wiem, bać się najbliższych, by uciekać z rana do tego studia? Wiesz co, ja uciekłem przed pracą tak naprawdę, a nie przed dzieckiem. Dziecko śpi jak zabite, bo choruje od tygodnia, więc... No jak choruje, to rozumiem. Ty? Ja mam pustą chatę, więc w sumie nie wiem, co tutaj robię. Mogłem teraz siedzieć w kapciach, pić kawę i oglądać jakiś głupi serial. No to naprawdę byłby dużo lepiej spożytkowany czas. Więc... Zdecydowanie. Ciebie akurat rozumiem, nawiedzony, bo faktycznie, no jeśli masz chore dziecko w domu, to nawet do siebie bym poszedł. Ale też bym pooglądał sobie seriale, ale przy dziecku to jest ciężkie teraz, wiesz? To wpadnij do tutaj tego antychrysta. Właśnie o tym pomyślałem, że stąd idziemy od razu do... Wolna chata, więc wiesz, żona dopiero o 14 wraca, tak więc luz. Nie? Dobrze, no to tak. Spróbujmy, jak podsumować stary rok. Powiem wam, sprawdziłem w Google. Jeden z pierwszych wyników to porada rodem ze strony o jodze, czyli podziękuj sobie za ten czas, za wszystko, co zrobiłeś, czego dokonałeś, za wszystkie chwile szczęścia i smutku. No to zacznijmy od nawiedzonego. Co zrobiłeś, czego dokonałeś, jakie miałeś w tym roku chwile szczęścia i smutku? Wyszedłem dzisiaj rano z domu i poczułem się szczęśliwy. Myślę, że to jest moje największe dokonanie, jeśli chodzi o kończący się ten rok, ale już tak serio i tak poważnie, no to myślę, że przetrwanie kolejnego roku w trójce i z trójką kotów jest na pewno sporym sukcesem. Cieszy to, że dziecko w dalszym ciągu się prawidłowo rozwija, jakkolwiek by to nie wyglądało u mnie na portalu. I cieszy to, że ja się cały czas w końcu rozwijam, a nie stoję w miejscu jak przez ostatnie kilka lat z dzieckiem. No to niestety, no muszę tak to odnieść, tak? No do dziecka. Moje życie już się stało nierozerwalne z nią i chwil dla siebie to miałem naprawdę niewiele przez ten czas. Dobrze, a chwilę smutku? Wiesz co, szczerze mówiąc nie ma takich chyba, nie? No może to, co gadaliśmy jeszcze przed anteną, ten śmierć Gambita w X-Menach, sorry za spoilery, ale to był taki smutny moment, który mnie naprawdę prawie że wzruszył. Dobrze, Mikołaju? Powiem tak, moim największym sukcesem prawdopodobnie w tym roku jest podobnie jak pingwinów na Antarktydzie, że przeżyłem. To, że przetrwałem, to jest wielki sukces i jednocześnie smutek, ponieważ muszę wejść w nowy rok i znowu walczyć o przetrwanie. Dobrze, o których pingwinach mówisz konkretnie? Nie wiem, no. Wiesz co, no ja wczoraj oglądałem pingwiny z Madagaskaru, więc od razu mi się wyobraziłem kobiecie mniej więcej Kowalskim z Kiperem. No właśnie, tylko którym bym był pingwinem, nie? No. Obawiam się, że szeregowy. On zawsze jest dobrze, że nie jesteś Juriko, bo bym musiał się od ciebie odsunąć. Ale szeregowy był taki słodki, wiesz, on nawet zrzucał te piórka raz, też był taki odcinek i wtedy dopiero ciebie przypominał. No jeszcze piórek nie zrzuciłem akurat, jak widzisz, jeszcze kita jest, ale... Kita jest, Boże, nie. Nie, dobra. Nie będę... Cóż, a morsowaliście? Od razu tu uprzedzę twoje kosmate myśli, chodzi o takie chodzenie do zimnej wody. Powiem ci, że tak. I zaskoczę cię, ale to wynika z tego, bo morsować, rozumiem, też można w domu, nie? Jakiś czas temu, niedawno, zepsuł nam się piecyk w łazience i wiesz, zanim przyszedł spec i stwierdził, że piecyk jest już na amen, no przeniósł się do krainy wiecznych łowów za tęczowy piecykowy most, to minęły chyba 4 albo 5 dni, kiedy no niestety była tylko zimna woda, więc liczy się jako morsowanie i spóźnione Ice Bucket Challenge, myślę. Dobrze. Jeśli wliczymy do tego zimne, wilgotne powietrze, jakie mam w mieszkaniu, to
Tak, ja morsuję praktycznie codziennie. Ja wiedziałem, że ta rozmowa, wiedziałem, że to będzie tak wyglądało mniej więcej, no ale jednak. To teraz tak, znalazłem w internecie różne takie dziwne pytania właśnie na zakończenie roku i gdybyś wydał książkę o kończącym się roku, jaki miałaby tytuł? No i z racji zawodu najpierw nawiedzony. A widzisz, mam cię, nie? Przecież nie przedstawiałem wam prawdziwych pytań, co ty, to byłoby bez sensu. Nie no, ja zdaję sobie sprawę, że nie przedstawiłeś mi żadnych pytań, ale kurczę, ja bym sobie dał tytuł Zaułek Łgarza. Jak? Zaułek Łgarza, ale to Zaułek też na Łgarza. podstawie książki jednego z moich ulubionych pisarzy, Roberta McLeana Wilsona, bo powiem szczerze, czasami mi się wydaje, że właśnie tak ten rok wygląda, nie? Że cały czas za każdym rogiem czai się jakieś oszustwo, kłamstwo. Ja czasami też to prowokuję i tu się przyznaję bez bicia, nawet prowadząc fanpage. Oczywiście kłamstwo w cudzysłowie, bo wiadomo, że te moje historie, które tam przedstawiam, czasami nie do końca są takie w 50 nawet procentach prawdziwe, nie? Ale myślę, że tak bym zatytułował. Zaułek Łgarza, nie? Ale to już nawet w odniesieniu nie do mojej własnej osoby, ale do tego, co się dzieje wokół, na czele oczywiście z polityką, o której mamy dzisiaj nie rozmawiać, oczywiście, ale niestety tak to odbieram. Dobrze, a ty też się chcesz pochwalić, jakąś książkę czytałeś, której nikt inny nie przeczytał, czy wymyślisz tytuł normalny, bo po prostu z tym gościem się nie da? Gdybym ja miał książkę napisać, tak, o swoim życiu, To nie czy... było trudne pytanie. Gdybyś miał No. wydać książkę o kończącym się roku. o kończącym się roku. Wiesz co, nazwałbym ją, nie wiem. Po prostu. To dobry Wspaniały tytuł. tytuł, wspaniały tytuł, dobrze. Wiesz co, to może zrób z tego fotoksiążkę, nie? Fotoksiążkę. Tak, no jakby zatytułował fotoksiążkę? Fotoksiążkę z kamerą wśród zwierząt. O, Jeżeli o tym kraju piszemy. A ty? W sumie z kamerą wśród zwierząt to mógłbyś wpaść do mnie do domu, zobaczyłbyś takie małe zoo, wiesz? A wiesz co, że ja też mam zoo? No, 2 psy, 2 koty, żółw, dziecko, dziecko, żona, no. ja. Dobrze. Największa małpa na koniec. To nawiedzony, jakbyś ty fotoksiążkę zatytułował? Nie, serio, nie mam nawet tytułu na to, nie? Tego się nie da się zobrazować tytułem. Nie wiem, to może co chciałbyś powtórzyć z tego, co w tym roku przeżyłeś? To już mi zadał teraz bardzo trudne pytanie. Wakacje Na bym pewno chciał ci przeżyć. przesłałem, na Nie, pewno ci wakacje. przesłałem. Wakacje chciałbym przeżyć od nowa, wiesz? Jakby zapomnieć o tej części roku, która teraz się wydarzyła, nie? Gdzie byłeś na wakacjach? W domu sam. A, no dobra, to rozumiem, nie? To rozumiem. Ja mam naprawdę proste marzenia. Mieć chwilę spokoju, posiedzieć sobie, pooglądać, żeby mnie nikt nie męczył, włącznie z moimi własnymi kotami, które stały się na starość tak upierdliwe, że gdzie nie pójdę, tam i one. Oczywiście nawet w kiblu po prostu. Cikanie to jest sport drużynowy, więc nie rób scen. Po prostu. No, ale mówią, że koty to indywidualiści, którzy mają cię kompletnie w dupie, ale wystarczy, że wyjdę do kibla, nie? To co się dzieje za drzwiami, to jest kosmos jakiś. Jakby trzecia wojna się tam rozgrywała właśnie. Ale jak mówisz o tych ambitnych właśnie potrzebach i marzeniach, to jest zabawne, jak sobie myślę z perspektywy czasu, jak to się zmienia, nie? Że wiesz, ktoś by mnie zapytał, 10-letniego mnie, jakie mam marzenie i co chcę robić w przyszłym roku, to bym powiedział, może zostanę kowbojem, a może policjantem. Natomiast może na dzień kowboj. dzisiejszy myślę, na przykład w przyszłym roku, chciałbym się bardziej wysypiać, nie? No do postanowień na przyszły rok jeszcze przejdziemy. Okej. Teraz powiedz, co chciałbyś powtórzyć. Co bym chciał powtórzyć? Tylko nie używaj słowa zabawny, bo widzę, że inaczej rozumiemy. Bo to Nie, powiedział być zabawny. nie. To bym chciał powtórzyć, wiesz co, każdy jeden dzień w sumie był na swój sposób dobry i każdy jeden dzień mógłbym powtórzyć, więc mógłbym rzucić tutaj losowanie, wiesz, butem w jakiś dzień, w który trafię, ten mogę powtórzyć, będzie fajnie. Myślałem, że powiesz koncert Zbira, wiesz, ale... Nie, no właśnie, może nie chcę powtórzyć tych dni, kiedy spotkałem ciebie, nie? No więc widzisz, więc już coś jest. No. Już się nie udało dzisiaj. Ale wiesz co, akurat mi przypomniałeś, to koncert Komy bym sobie jeszcze powtórzył w spodku. To Ale, ale wiecie, jak on cię popisuje, nie? A, Że no, my książkę byliśmy fajną ponad kupiłem, pisze. koncert taki, że nie było biletów od razu, to ja byłem... Ale dziękujemy, słuchaj, oczywiście. ja nie płaciłem akurat za Wiedziałem, ten że to, koncert. ale ja nie wiedziałem, że on to powie, no ja nie mówię, że ile musiałem, kosztowało, ja nie? wiem, że nie było po prostu, no panie. No dobrze, może tak jeszcze spróbujemy pytanie spod znaku papieru toaletowego, o tym zresztą mówiłeś. Jak rozwinąłeś się w tym roku? Ty, wiesz co, ja się nawet rozwinąłem. Ale to powiedziałeś, dlatego pytam No. właśnie, dlatego mogę je zadać, nie? Nie, ja sam jestem zaskoczony, bo rozwinąłem się, jeśli chodzi o empatię w stosunku do dziecka, rozwinąłem się, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, rozwinąłem się pisarsko, znowu, znaczy, bo
Przyznaję bez bicia. Cofnąłem się o parę lat wstecz, nie pisząc od bardzo, bardzo długiego czasu. I nie mówię tutaj o mojej pracy zawodowej, tylko o tym, co robiłem sobie do tak zwanej szuflady. I tu się rozwinąłem, a przynajmniej doszlusowałem do tego momentu, w którym byłem wiele lat temu. I to jest akurat fajna rzecz i z tego się cieszę, że w końcu to się zaczęło dziać. To pomogę Ci w rozwoju. Zawsze się cofamy wstecz. Tak, złośliwie, celowo. Może ty się cofnąłeś, ja nie. Nie, ale cofnąłeś się parę lat wstecz. No ale... Zawsze cofasz parę lat wstecz. Nie możesz cofnąć do przodu. Panie. Przepraszam, ja jestem z horoskop spod znaku raka, więc ja chodzę wstecz zawsze, całe życie, nie? Ja się w ogóle boję, co Ty teraz powiesz. No dobrze, jak się Ty rozwinąłeś? Jak ja się rozwinąłem? No tak, bo to już jak już sam się wystawiasz, no proszę. Właśnie jak papier toaletowy się rozwinąłem. Nie, Szybko. powiem Ci w jakiś sposób też na pewno, można powiedzieć, że zawodowo, bo mam drugą pracę w tym kraju, żeby przeżyć Ale Panie, czy Cię pochwalić, bo ja wiem, jaką Ty masz drugą pracę, czy nie chcesz? Bo ja wiem, możemy sobie to później prywatnie tu powiedzieć, ale ja wiem. No też dziennikarską, nie? Ale chodzi mi o to, gdzie, Panie. Ja Ci, Gdzie? dobra, to teraz rzadko W gazecie. tak, ja rzadko mówię o tym, ale kiedyś na zajęciach na studiach właśnie był bardzo przyjemny wykładowca, który powiedział, że jego marzeniem jest praca w półroczniku Głos Lasu, ze względu na cykliczność publikacji. To nawet nie pamiętam, czy to nie jest rocznik przypadkiem, ale on wtedy to, cytuję, mówił o półroczniku no i Ty jesteś w drugim takim miejscu, które może jest częściej, ale również właśnie jest tak specyficzną gazetą, no myślałem się podzielić, ale jeśli nie chcesz, to nie. Nie, no nie będę się dzielił, bo później jeszcze będą mnie czytać, a... No to powiem Wam, że Zrujnuje czytajcie swój te imidż. gazetki, które macie czasem w skrzynce. Może znajdziecie tam nazwisko, więcej nie powiem. Mam nadzieję, że nie zdradziłem za dużo. No. Jaka mina, jejku. Dobra. Nie, no Propagandówka. tak. Nie no, ale powiem Ci taka fajna właśnie, bo ja nawet to przez przypadek przeczytałem. I bo u mnie tej gazetki nie ma, ale na przykład u moich rodziców jest. I jak raz wziąłem ją kiedyś do ręki, przeczytałem autentycznie jeden tekst, spotykam później Mikołaja i się okaże, że to był jego tekst. Więc no, dobrze, no to już rozwój mamy. Cóż, no po różnych sposób. Nawiedzony nie chciałeś mówić o polityce, więc postawię na sport. Czy następny prezydent Polski będzie uczęszczał na siłownię? Po co właściwie? Nie wiem, no to jest moje pytanie. Ja nie zadaję dobrych pytań, trzeba mi powiedzieć, racz człowieku, że byście mi zadawali, to sobie bym zadał inne. Nie? No. Wiesz co, nie tylko jedną rzecz, co do której mam pewność, to to, że będzie ten nowy prezydent, nie? A co on będzie robił w wolnym czasie, to mam to absolutnie gdzieś, bo ci ludzie mnie w ogóle nie interesują. Patrzę na nich i widzę... Dobra, widzę twoją minę i już wiem, dlaczego nie chciałeś rozmawiać o polityce. Nie, Okay, to było ostatnie bo pytanie. widzę dwóch pajaców po prostu, no sorry, ale widzę dwóch pajaców, nie? Nawet nie dwóch, więcej tych pajaców. Jeszcze do tego, jak dojdzie Stanowski, no to już w ogóle będziemy mieli jeden wielki cyrk i klauny, małpy, słonie. Sorry, ale dlatego właśnie nie chcę gadać Dobrze, o faktycznie, polityce. no to przejdźmy Mikołaj, bo... Zdejmą ci ten podcast, jak to algorytm jakiś trafi, to już jest ściągnięty, nie? A ty, jak sądzisz, będzie chodził na siłownię? Myślę, że po świętach powinien, jako postanowienie noworoczne, przynajmniej przez pierwszy miesiąc, zapisać się na siłownię, a później wiesz, tak jak wszyscy... On właśnie walczy o to, żeby ci podcastu nie zdjęli. No, to dobry dla mnie, wiesz, bo możliwe, że dlatego, że nikt inny nie chce z nim rozmawiać, bo on po prostu wszystkich obraża, jak do nich przychodzi. Dobra, no to powiem tak, no mam tutaj garść takich postanowień noworocznych, mniej i bardziej sztampowych. Tych sztampowych jest więcej. Podobno, przeczytam, bo tu należy postanowienia robić według modelu SMART. Kojarzycie model? Na wszelki wypadek przypomnę, to jest model konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie cel. No i na przykład pierwsza rzecz, czy to też byłoby waszym celem? Autentycznie znalazłem w necie. Znaleźć sobie do całowania kogoś prócz mojego psa. Więc takie cele znalazłem. Czy też szukacie takich rzeczy, czy raczej nie? Nie mam psa, więc nie mam tego problemu. Wysyłać znajomym więcej zdjęć mojego stolca. Są autentyki. Ja wczoraj siedziałem i szukałem dla was. Jeżeli moim znajomym jest lekarz, a mam jakieś podejrzenia, że tam nie powinno być krwi, to wtedy mogę wysyłać takie zdjęcia. Moja partnerka to jest prawie doktor, choć nie doktor. Jej mama jest lekarką, znaczy już emerytowaną, więc zakładam, że jakbym zaczął robić zdjęcia tych stolców, to któraś z nich by się na pewno bardzo cieszyła. Albo fotoksiążkę od razu. Dobrze, no to następne z postanowień. To teraz takie zwykłe może znajdę, bo to są aż kilka stron, nie wiem po co je drukowałem.
Dobra, przejście na koncert, ty już poszedłeś. Co tu jest? No, ograniczenie słodyczy. No ja akurat wiem, że u mnie byłoby, że muszę schudnąć, bo jak nie utracę masy, to zacznę mieć własnego satelitę. No więc, czy wy musicie schudnąć? Ja jestem w tym wieku, że zapominam już jeść słodycze, więc automatycznie chudnę. Dobry punkt dla ciebie. No mnie widzisz, więc wiesz, że ja nie jestem fanem słodyczy. Zresztą No, jak ale ogólnie, tak chudniesz. ogólnie procesu jedzenia nie jestem fanem. Dobra, to odpowiadacie słabiej niż na to wcześniej, więc kolejne z dziwnych. Przestanę wyżywać się na klawiaturze. To wasze postanowienie? Zależy na której klawiaturze, bo mam komputer pracowniczy i mam swój. Więc swój bardzo szanuję, a ten pracowniczy, wiesz. Ty od razu widać, że jesteś Polakiem, nie? A ty? Już wyżywanie się na klawiaturze dawno przeszło. Już? No, Ja wiem, jak jest tam klawiaturę, która... czemu no... klawiatura jest winna? Tak naprawdę. No i u ciebie trzeba się zastanowić, czy jesteś Polakiem już No teraz. nie to jest. będziemy mieli tutaj właśnie rozgraniczenie. Już Ja bardziej. nie wiem, czy moja klawiatura jest winna, ma już tylko pół klawisza Enter, więc... Znaczy moje już powypadały, nie? No, dlatego się nie wyżywasz. No dobrze. Zjedzę Sosnowiec. Nie zwiedzam Sosnowca. Ale czasami tam muszę, przepraszam. Czasami tam muszę jechać, bo tam jest niestety moja redakcja. Z naciskiem na słowo niestety. Mikołaj? A to jest jakieś takie miasto? No widzisz, kurczę, powiem, że dzisiaj dwóch różnych ludzi przypadkowo. Dobrze, no, sprawdźmy z takich normalnych. Jejku, jak one są beznadziejne. No dobra, weźmy pobicie rekordu w wybranej dyscyplinie. Planujecie? Bo sprawdzam, co ludzie planują. Wiecie, ja naprawdę, to jest ta długa lista, to jest lista jakichś takich najpopularniejszych, które sobie ściągnąłem. Te tutaj ciekawsze, to po prostu musiałem wyszukiwać, ale... Ja bym się zainteresował dyscypliną spania na czas. Ty? Wiesz co, myślę, że ja już w życiu pobiłem kilka rekordów i w tym roku nie planuję robić nic nowego. Że rok bez przemocy. Czasem mam ochotę jeszcze spróbować zrobić rekord w zrobieniu najdłuższego obierka z ziemniaka. A to jest dobra rzecz, kurczę, to jest coś, nie? To obierek ziemniaka, tym bardziej to się na Andrzejki robiło kiedyś, chyba z jabłka akurat, Z jabłka. no ale... Mhm. Takie prozaiczne. No ty masz szansę zrealizować swój cel. Powiem ci. kurczę. Realizuję go co tydzień średnio, więc... Czyli Ale do psujesz, no, domu ale się psujesz, powodzi i no. ciągle jecie ziemniaki. No, właśnie. Ciągle mam ziemniaki, no. Dobrze, spędzać mniej czasu przed telewizorem. Nie da się. Ja nie mam telewizora, no mogę wam powiedzieć od razu, więc u mnie jest łatwiej. Nie? Znaczy wiesz, jak masz Smart TV, no to... Ale ja pytanie jest telewizor. No, Pytanie jest telewizor, to przepraszam. już jest dzisiaj telewizor tak naprawdę. No, wiesz co, ty się czepiasz teraz. Ja dużo czasu spędzam przed telewizorem, ale jest wyłączony, bo trzeba oszczędzać energię elektryczną. Ja wiedziałem, że to będzie mądrze i tak z taką godnością i rozumem. A nie masz na korytarzu możliwości podpięcia się, taka pierwsza rada? Wiesz co, no jest taka możliwość, No ale to, nie chcę wracać za kratki. Nie? Tam byś miał telewizor na monety, No. nie? No właśnie. No, w sumie. Pić więcej wody. No, ludzie naprawdę mają takie postanowienia. Czy będziecie pić więcej wody? znaczy ja już od dłuższego czasu muszę pić więcej wody, bo moja partnerka chodzi za mną i pij więcej wody, pij więcej wody, a to dlatego, bo więcej alkoholu aktualnie piję, więc... A, dobra, no nie, bo tak się zastanawiałem, czemu nagle takie dziwne rzeczy, nie? Ty będziesz pił więcej wody? Nie za bardzo mam wybór, ponieważ innych płynów praktycznie już nie przyjmuję, więc poza kawą, jak żona zrobi czasami herbatę, to się napije, a tak to... Woda jest w kranie, więc najprościej to przyjąć. Zostawię te pytania, bo na nie dziwnie odpowiadacie. Z dziwnych celów. Będę życzyć smacznej kawusi. Nie. Wiesz co? Nie wiem komu. Nie wiesz komu. No Sam ludziom, robię. światu. A światu nie. Jestem ogólnie miły, sympatyczny i uprzejmy, tylko że na odwrót, więc nikomu nie życzę miłej kawusi. Dobrze, no widzę, że bardzo ciekawa ta rozmowa będzie. Nie wiem, kto do końca dotrwa. To może pytanie, które będzie akurat pod ciebie znalazłem. Wydam tomik poezji. Wiesz co, chciałbym, ale nie czuję się po pierwsze ani mocno na to, żeby wydawać swój tomik, dwa, nie stać mnie na to, żeby wydać swój tomik, bo jak pewnie doskonale zdajesz sobie sprawę, większość poetów w życiu tylko własnym sumptem to robi. No tak, no i właśnie dlatego myślę, że miałbyś szansę, nie? I No, też, jeżeli będę miał kasę, to jasne, to sobie mogę wydawać, nie? Ale wiesz co, ja zawsze miałem takie podejście do tego, by zrobić się trochę poważnie, ale żeby wydać tomik, to trzeba mieć już coś, mieć z głową. mieć z głową nigdy nic nie miałem dobrego akurat, wiesz? Ale Natomiast masz kwalifikacje.
Kwalifikacje niby tak, nie? Ale wiesz, w praktyce nie czuję się na to, żeby wydawać tomik. Ja się wywodzę niestety z tych czasów, kiedy o tomikach, o wydawaniu tomików myślało się o jakimś takim świętym gralu, wiesz, jeśli chodzi o poezję. Że żeby go wydać, to trzeba naprawdę wiele osiągnąć i mieć jakąś taką mocną pozycję. A dzisiaj, za przeproszeniem, wydaje byle kto i nawet nie wiem, czy już bym chciał. Kiedyś nawet myślałem o tym, a teraz nie wiem, czy to mi jest potrzebne do szczęścia, czy nie. Czy jakiś poważny jesteś dzisiaj wyjątkowo? Mikołaju? A ty? Zadajesz poważne pytania. Chłopie, to są takie najdziwniejsze, właśnie to jest to, jak daję wam dziwne, to nagle się robi poważnie, daję wam sztampowe, to wtedy nie robi potraficie się dziwnie. odpowiedzieć, nie? No właśnie. No dobrze, Mikołaj, a ty wydasz tomik poezji? Tomik poezji, szczerze mówiąc, raczej nigdy nie planowałem, aczkolwiek Teraz już tak. nie, inaczej. Ja często wymyślam różne rymowanki na zasadzie bzdurnych piosenek, tak? Wymyślałem rymowanki na przykład dla córki, no żeby ją zachęcić, nie wiem, do różnych rzeczy, do jedzenia śniadania, dajmy na to. W sumie można by było z tego zrobić tomik poezji, ale nie wiem, oda do parówek, raczej średnio. Nie, Ale wiesz, jakby to się akurat sprzedała? nie. Z mlekiem. A wiesz, jak to by się sprzedała? Oda do parówek? Jak wystarczy tam napisać plus 18 na okładce. Że... Ale no u ciebie wszystko do tego Pornhuba się po prostu sprowadza. Nie, do wiesz, jedzenia to- po prostu, no bo to nie jest dla dzieci. Parówek nie powinny jeść dzieci, no to tylko o to chodzi. A ty do czego zmierzałeś? Nie wiem, jakieś dziwne. Naprawdę dobrze, to inne pytanie. Jeść ser i grzeszyć. Czy planujecie w tym roku? Zawsze jeść ser i zawsze chcę grzeszyć. Dobra, a ty? Nie jem w tym roku, też nie będę ja. Nie, ja nie zawsze... tak, go po prostu go nie chcę. Nie, właśnie wolę ser. Ser to jest po prostu jedzeniowe złoto i W końcu, ale ser w na końcu. prezydenta. No, I nawet widzisz. nie będzie musiał chodzić na siłownię. No w końcu, panie, bo się już tak zastanawiałem. Dobrze, to jeszcze z tych dziwniejszych. Zbuduję własną fortecę z poduszek. Już kilka takich zbudowałem i czekam, aż Zuzu się przypomni, że chce kolejną fortecę, bo już mam nawet na nią trochę większy pomysł, żeby ona była naprawdę gigantyczna. Ty jaki masz pomysł na fortecę? No, to zobaczysz na zdjęciach, jak już powstanie, wiesz? No tak, akurat mnie zainteresowałeś, a ty? Ja czasami buduję taki, wiesz, mur chiński z poduszek, jak na przykład żona ma katar i ona wtedy strasznie lubi się do mnie w nocy przytulać, kaszleć i kichać na mnie, więc ja buduję taką zaporę, taki właśnie mur chiński, żeby oddzielić te bakterie. Nie? Ale to wiesz, wtedy robisz tak, że jak ty jesteś chory, podchodzisz do niej, kochanie, chciałem ci coś powiedzieć, hapsiu! I nara. Ja to powiem szczerze, Mikołaj, się bałem, że nie wiem, bo jesteś w takim dzisiaj klimacie, że jest źle i w ogóle, że powiesz, że mieszkasz w fortecy z poduszek, wiesz? Nie. Dlatego nie masz ciepłej Dlaczego wody. w klimacie jest źle? Jest Wcześniej bardzo tak. dobrze. Tak? No to ja cię źle wyczuwam, przepraszam. Wybacz. To nie, może poćwiczyć dinozaurzy warkot, by móc wykorzystać go w odpowiednim momencie. Czy że będziesz chodził za ludźmi, ja to tak zrozumiałem, robił nie wiem, tu tak robi pirat bardziej, ale takie są postanowienia noworoczne. Pytam, czy macie takie? Czy ty te pytanie wziąłeś z jakiejś chorej strony porno, czy co? Nie, normalnie właściwie powiem, że z takich mediów, z których korzystamy dość często, bo one zbierają czasami takie rzeczy i od paru lat nie zbierają już takich, bo internauci właśnie tego typu odpowiedzi im dawali. Internauci są z mediów, z których korzystamy. No nie wiem, no ja na No. TikToku nie siedzę jak No ty. to też nie jest Nie. TikTok, tylko no nie chcę mówić, bo akurat ten tu chyba nawet pracował w tym medium i to później źle zabrzmi, ale tak mi się wydaje. Takie dość popularne. W nazwie mają często dziennik, tak powiem na przykład, a później drugi człon coś robi, nie? No, zawężyłeś krąg podejrzanych. Bardzo. To znaczy warczenie jak dinozaur ja często ćwiczę codziennie, bo wiesz, pracując głosem od chyba 16 lat, mam po prostu już poranną chroniczną chrypę i pierwsze 10 zdań, jakie wypowiadam, brzmi jak taki warkot jakiegoś podstarzałego tyranozaura. Ale jakbyś u mnie w domu był, to byś słyszał takie... Pracujesz głosem, bo ty jesteś od tego hejnału na Wieży Mariackiej, dobrze pamiętam. Tak. I jak tam w ogóle teraz? Trochę zimno, wiesz, bo nie ma tego okien i Ciepłej wody. kalorifera. Ciepłej wody pewnie jeszcze, jejku. A ty planujesz poćwiczyć ten warkot, czy nie? Przed chwilą ci powiedziałem, że u mnie w domu ten dźwięk dość często się przewija. Ale nie wiesz? słuchałem cię, przyznam bez bicia, bo patrzyłem na tego tu antywirusa. No to przypomnę. Tak robi mama codziennie rano, żeby mnie obudzić. Dobrze, już teraz rozumiem. No nic, bo tak różnie to wyglądało. Teraz pytanie od czytelniczki, która już raz podpadła nawiedzonemu. Było do niego, ale oczywiście rozszerzę też do ciebie, czyli czy wasze blogi będą w przyszłym roku mniej wujowe?
Mało prawdopodobne, ale będę się starał, żeby spełnić oczekiwania swoich czytelników i dawać jeszcze gorszy content niż daję. Ty chcesz adres, widzę, po twarzy tej osoby. Mój blog, jeżeli tak go można nazwać, będzie dalej taki sam jak jest, czyli bardzo słaby. Bardzo. Nie planuję nic więcej tam robić. No to dobrze, no to jest to dobre postanowienie. To może jako postanowienie dać właściwie. O. Może być, ale mówisz, że dojdziemy do postanowień, to dopiero wtedy wiesz. No były przed chwilą postanowienia. Przecież tu ci zadałem, które są twoje ale postanowienia. tak, ale tak, to nie pasują ci. Nie, ty dałeś po prostu, czy mam takie postanowienie. No to No tak ja jak nie ja chcę bym wiedzieć, ci dał jakie ty masz postanowienie, naprawdę. czy nie wiem, czy będziesz tańczył dookoła sombrero. No, Będę. będziesz. Tak, no, to jest twoje dawaj, postanowienie, to jest czy moje nowe postanowienie. Już właściwie wygrało. to jest koncept życia? Chciałem Czy... schudnąć, ale powiem ci, że chyba tańczenie To sombrero Lepiej jest łatwiejsze, tańczyć, nie? schudniesz w końcu. To jest chyba ten cel. No to ja już mam przynajmniej, nie? Nawet nagram to. Dobrze, a kolejne pytanie o tej naszej ulubienicy. Nie wiem właściwie o co w nim chodzi, ale zapytaj, przeczytam je całe, tak jak jestem przesłany. Zapytaj o jakąś historię z defekowaniem i gdzie nie wysadzać dziecka w 2025. To jest jedno pytanie. Ona mnie, Co? Ale to chodzi o defekowanie dziecka. właśnie później Łatwiej wyjaśniła, szyję, nie? że nie poleca jaskini. Nie wiem, czy to pomogło. Poważnie, to jest pytanie, jeszcze raz przeczytam. Zamiast defekowania był ten wulgarny wyraz, ale wiadomo, no staramy się być kulturalni. Zapytaj o jakąś historię z defekowaniem i gdzie nie wysadzać dziecka w 2025 roku. Na pewno nie w powietrze i nie wysadzać go poza balkonem i poza oknem. Natomiast jeśli chodzi o defekowanie, akurat wczoraj czytałem Fuj Ohydę, to jest taka fajna książka, pewnie ci znana, właśnie o defekowaniu w jaskiniach przez nietoperze, nie? Jakby pasuje do tematu. O. Tam są góry shitu. O, widzisz. No. Taka ciekawostka. Czyli dobra, no to już co powiedziałeś, a ty? Jeszcze nie do końca doszło do mnie to pytanie po prostu, czy chodzi o defekowanie dziecka, czy Ale- moje defekowanie, gdzie nie należy. Znaczy, ja później dopytałem tę osobę, bo prosiłem i tam już było takie dość pokrętne tłumaczenie, że historie z defekowaniem zawsze są zabawne. To jest... Nie wiem dla kogo. No więc... Dla osoby defekującej nie Albo zawsze dla są tej, która zabawne. zadała to pytanie. Chyba dla tej, I która on zadała to musi pytanie, bawić. tak. I tam była historia mniej więcej, że była w jaskini, bo to celowo dodała tę jaskinię i właśnie dziecko chciało defekować, ale w jaskini nie ma toalety, była u góry. I to jest Ale wiesz co, ja nigdy takiej historii nie miałem właśnie, kurczę. A chodzisz po jaskiniach? Nawet jakbym No i- chodził po jaskiniach, to bym tego nie miał. No jakąś normalną córkę chyba w takim razie. A tak Nie, się starałem, nie a tak oceniamy się dzieci. starałem. Tak, bo to tak już teraz się zrobi przykro naszej słuchaczce. Jeszcze następne No pytanie i zada problem. trudniejsze. O, dam mi adres. Mikołaj, bo ty widzę, że posmutniałeś, ciebie to pytanie mocno trafiło. Nie, to bardzo, wiesz, to zbyt jeszcze aktualny temat, nie poruszajmy go. Dobrze. No, No okej, okazję no. Sylwestra mamy przed sobą, wtedy historie o defekowaniu jeszcze będą. Dobrze, nie ma problemu. To nie, no to spytam, jakie masz postanowienie, Mikołaju, bo tutaj bardzo chciałeś, jakie masz postanowienie na ten rok, bo tak ożywmy cię, bo widzę, że... Nie, powiem tak, doświadczenie nauczyło mnie tego, żeby głównym moim postanowieniem jest nie robienie żadnych postanowień na nowy rok, ponieważ życie uczy, że jeżeli nawet sobie uknujesz jakiś wspaniały plan, to on i tak pójdzie w pizdu zazwyczaj. Więc bardziej podchodzę do tego z założeniem takim, żeby zobaczyć, co przyniesie czas i wiesz, jak się sytuacja rozwinie. Oczywiście pewne postanowienia mam, zarówno zawodowe, jak i jeszcze inne, ale to nie będę sprzedawał spoilerów z już nadchodzącego 40 sezonu mojego życia, ale będzie się sporo działo, powiem tylko tak. Jeszcze nie 40, panie. No, kolejny sezon 2025 to będzie już 40 sezon. rozpoczniesz dopiero. Rozpocznę, No, tak, to no tak. ale no już myślę, że wiesz, będzie głośno i z przytupem, nie? Z pewnością liczymy na to. Będziemy cię rozliczać z tego w lipcu. A ty jakie masz postanowienie? Przetrwać. Przetrwać. Tylko i wyłącznie przetrwać. Ciebie będziemy z tego rozliczać w sierpniu w takim wypadku. Może w mojej urodziny od razu. No właśnie co? o to chodzi, tak? Kurczę, Tak. nie ma sprawy. Będziemy sprawdzać. Postaram się przetrwać do nich. To na co czekacie w tym roku? I wiem, że to jest pytanie, które oczywiście nawiedzony tatą chciał, czyli komiksy. Wiesz co, chciałbym w końcu odpakować mój prezent urodzinowy i sobie przeczytać Sznikiela.
bo dostałem pół roku temu i w końcu ruszyć moje komiksy, które mam na półkach. Czarno-biały czy kolorowy? Kolorowy mam. To jest jedno czy trzytomowe wydanie? Jednotomowe. Bo ja mam w kolorze na trzytomowe, dlatego pytam, bo to pamiętam. Nie, mam jednotomowe na szczęście. Brakuje, jestem oczywiście przyzwyczajony do czarno-białego, ale liczę, że ten kolor może... Sprawdzam, czy ta nie dodać. pisze dalej, wiesz? Dlatego sprawdzam, czy ona nie pisze, bo wiem, że jest na Facebooku teraz, ale nie zdradziłem wam, że już jest rozmowa, bo mogłaby W jeszcze... każdym razie z komiksów to tylko planuję uzupełnić kolekcję X-Menów wydawanych w latach 90., bo tam jeszcze paru numerów brakuje. To patrz jak trafiłeś, bo akurat Mikołaj może mieć. Tak, mogę mieć. I Nie żartuję teraz. Tak, tak, akurat w sumie właściwie się dobrze spiknęliśmy. No to sobie pogadamy. No i powiem Ci, że mam trochę X-Menów wybiórczo, bo akurat X-Menów tych z TM Semik nie zbierałem wszystkich. Zbierałem tylko Spider-Many, Batmany, Supermany, wydania specjalne, Mega Marvele. No to ci się widzisz. Więc mogą być że tak powiem, na wylocie jakieś X-Meny, w sensie, żeby trafić w dobre ręce. Wyślę Ci listę numerów, które mam, których mi tam brakuje. też później spytaj, bo ja mogę sprawdzić u siebie, czy mam coś podwójnego, więc to też nie jest jakiś wielki problem. Po Nie? prostu. Nie No ma to dla problemu. mnie już możemy kończyć. Nie? No, a ty na jakie komiksy czekasz? Wiesz co, na pewno będę czekał na Mucha. Komiks zapowiedziało wydanie drugiego tomu Ghost Ridera. A to jest taka postać, do której zawsze miałem słabość, jeszcze z tych lat 90. No, więc na to bardzo czekam i na pewno na kontynuację wydawanej przez Egmont Śmierci Supermana. Czyli No teraz tak. drugi tom to już będą Rządy Supermanów, to moje ulubione czasy komiksowe właśnie za Bajtla. Pamiętam to za Bajtla i to było naprawdę coś mocnego i dobrego. No ale w ogóle fajne, w ogóle trzeba pochwalić to Egmont za te akurat duże cykle, bo one naprawdę są konkretne, to się dobrze czyta. Upadek Batmana, Nightfall, no to po prostu Nightfall był bardzo ładnie jest zrobiony. majstersztyk to, co zrobili, nie? To... Ale oczywiście była tam bata wtopa z tym etui, no dobrze pamiętam, że oni wydali później, że można było kupić w etui, to oni tak mieli tak? Teraz? Tak, Chyba tak tak. jakoś było, że oni... Możliwe. No, to tam. No dobra, ale komiksy z głowy szybko poszło, coś za szybko. Filmy. Myślałem, że wy jako fani komiksów to powiecie, no ale teraz powiedzcie coś o filmach, na to czekacie. Ja, jeżeli chodzi o filmy, to powiem szczerze, ten rok jakoś nie zapowiada się chyba super pod względem filmowym, bardziej ten miniony. Dużo było fajnych różnych takich pozycji, na które czekałem, z mniejszym bądź większym zadowoleniem. To na co czekałeś, powiedz? Tak cię od razu wejdę w słowo. Na przykład, no na co? Czekałem na Terrifiera trójkę. Czekałem, bo jest to wnosząca powiew świeżości, widział wiecie, powiew horroru. No nie, było parę takich tytułów, na które gdzieś tam czekałem. Nadchodzący rok nawet nie patrzałem, czy coś się szykują, jakieś większe premiery kinowe czy serialowe. Aczkolwiek mam swoją listę, do której zawsze wracam i rokrocznie muszę po prostu obejrzeć pewne filmy. Oprócz Karła, co ona nie jest? Halloweeny. A no tak, dobra. No, Twórczość po to ja pytam, Carpentera, to głupie no, pytanie właściwie. wiadomo. Halloween to wiadomo. Bo... Młodszy człowieku. Zaskoczę cię, ale czekam na Supermana. A, O dziwo. no widzisz. Daleko mi było zawsze do świata DC, ale ta zapowiedź nowego Supermana mnie tak dość mocno ujęła, bym powiedział. A że to robi James Gunn, a do niego mam zaufanie, jeśli chodzi o komiksowy sznyt, bo Peacemaker w jego wydaniu był po prostu czymś dobry. cudownym. Te koszmarne Komando też jest niezłą rozrywką, więc czekam na to i czekam na Fantastyczną Czwórkę tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak bardzo złe znowu to będzie. Kurczę, są złe. No nie, no to... Znaczy generalnie dla mnie Marvel, jak dobrze wiesz, ja ich uwielbiam, ale to, co robią w ostatnich latach, to jest po prostu... Wolę oglądać chyba jakieś bajki dla dzieci z córką niż to Cry Babies. To mi więcej fanów ostatnio przynosi niż wszelkie produkcje Marvela. I to nawet nawiązując już do What If, o którym rozmawialiśmy wcześniej, które dla mnie jest takim dość dużym rozczarowaniem i tak samo ten serial o Agacie, czyli postaci kompletnie znikąd, też takie średniawe.
nie podoba mi się to, w jaką stronę to idzie. A nawiązując do poprzedniego roku, znaczy mijającego, no to zgodzę się z Mikołajem, że tych filmów, które zaskakiwały bardzo pozytywnie i były czymś naprawdę dobrym, było naprawdę sporo. Oczywiście Terrifier trójka to jest coś pięknego, nie? Ja bym to mógł oglądać do śniadania, obiadu i kolacji tak naprawdę, nie? Bo to jest coś pięknego, jak tam się jucha leje, jak ta postać zmierza w stronę jakiejś fantazy, magii i tak dalej. Po prostu co tam wymyślą, to ja to łapię od razu, nie? Świetne uniwersum stworzyli, można Tak. powiedzieć. I taką pierwsza taka postać horrorowa od lat, która może stanąć na tej samej półce, co powiedzmy te znane nam z lat 80., 90. postacie. A ja chciałem jeszcze dorzucić, bo pytałeś o komiksy, o filmy, aczkolwiek ten rok, przynajmniej mi się fajnie szykuje pod kątem koncertów. Mhm. Bo w lutym jest Pantera, na którą idę. Później z żoną idziemy na Ghosta, bo ona jest wielkim fanem Ghosta. I no jeszcze się przymierzamy do Offspringa, bo Offspring też będzie grał u nas. Po drodze jest Limp Bizkit, aczkolwiek no tutaj no nie dogadujemy się, że tak powiem, z żoną, jeżeli chodzi o nu-metalowe klimaty, więc akurat to raczej odpuścimy. Ale też dobry koncert i też coś takiego nietypowego jak na nasz kraj. Takie mocne gwiazdy. Jeszcze może Briana Adamsa zaliczyć teraz na Śląskim. No. Nie no, ale Też. koncertowo to akurat nie będę ci zdradzał, albo ci zdradzę, że ja akurat na tym Offspringu prawdopodobnie też będę. Moje prawdopodobnie mam bilety, więc to tak dość mocne prawdopodobieństwo jest. To teraz mogę tylko liczyć, że znowu coś Więc się nie wiesz, wypali, tak jak właśnie- godziną i dostanę bilety. Więc właśnie na ten tutaj, moment. no, to musi liczyć, ale no dobrze, to filmy mamy z głowy, to skoro już przy tych koncertach jesteśmy, to nasz tutaj, wiesz, fanatyk Komybul, który dostaje bilety i w ogóle to, niech się też wypowie, no, co tam już zdobyłeś, kolego drogi? Nie, aktualnie nic nie zdobyłam i na razie nawet nie myślę o tym, żeby cokolwiek zdobywać. Ograniczę się tylko do tego, co będę mógł focić na koncertach, gdzie dostanę akredytację. Czyli tak naprawdę nie wiem, gdzie wyląduję w tym roku, w przyszłym roku, nie? No to od tego sobie uzależniam. Ale jakoś koncertowych marzeń akurat na przyszły rok nie mam w ogóle. No popatrz. Czyli nikt z nas na Gunsów nie planuje iść, nie? Znaczy w ogóle ja się dziwię, że ktoś chodzi Ale to na jest właśnie Gunsów, dobre, nie? ale nie, bo tak teraz zobaczyłem, że w No. sumie właściwie w tej naszej trójce nikt na Gunsów nie pójdzie. No, u mnie w domu A się ten- pojawił temat Gunsów, ale jakoś szybko o nim zapomniałem, przynajmniej ja. No nie, bo to Szczerze, pewnie no. jest ciekawe, ja wiesz, słyszę zewsząd wszyscy z tą misją, ja mówię, kurczak jakoś... Wiesz co, mi jest ciężko chodzić na koncerty zespołów, które właściwie już defekują na tej scenie. O, Bo wreszcie ja- do defekacji, proszę, mamy, jest Bo ja marzenie tego już fanki. inaczej nie jestem w stanie nazwać. To nawet już nie jest odcinanie kuponów od dawnej sławy, nie? Już nawet nie wiem, jak to nazwać. Więc wydawać kasę na to, żeby słuchać po raz enty tego samego i patrzeć na człowieka, który po prostu nie przypomina już człowieka, no to po co? Znaczy wiesz, jeśli chodzi o wygląd, no ja na przykład i wiek, i tak na AC Piorun DC bym w końcu się wybrał, wiesz, to jest ta różnica, ale chodzi mi o to, że tych Gunsów to jakoś tak, no, ani mi to nie siada. Przyznam, że raz byłem na Slashu, ale to przy innej okazji, bo faktycznie byłem na nim, ale no na Gunsach No jeżeli jakoś... byłeś na Slashu z Milesem Kennedym, no to, Wiesz, to miało no, sens, wiesz, nie? to jest zupełnie inna inszość, ale No. jakoś Gunsi tak kompletnie do mnie trafiali, tak właśnie widzę to zrozumienie, bo Strasznie Nawet nie parę osób lubię mnie pytało, nie? Axla. no ja to nie I będę po mówił, bo prostu- tutaj to nie mogłem mówić w audycji, no. czemu go nie lubię i jak go No. nie lubię akurat, ale tak, mógłbym to zrobić, tylko szkoda mi później... tak Doceniam naszej w każdym pracy. razie to, co zrobił Mike Patton podczas wspólnej trasy z Guns N' Roses i to też możemy tutaj wspomnieć na temat defekacji, jakby ten wątek, więc No tak, Ale jakbym miał iść na koncert jakikolwiek, to bym poszedł na Rolling Stonesów, których nigdy nie lubiłem, nigdy, aż do ich ostatniej płyty, którą nagrali jako absolutnie starsi panowie i pokazali, że można zrobić dobrą muzykę i która będzie czymś świeżym, mimo tego, że teoretycznie w tym gatunku nie da się już nic nowego wymyśleć. zawsze się da coś nowego. rozumiem, że to daje też jakąś nadzieję, że starsi panowie mogą zrobić kawał fajnej muzyki. Ale jeszcze. mogą, jest parę zespołów, Czyli jest które dla nas robią- nadzieja. Tak, jest, no tylko wiesz, no ja tych Gunsów pytam, bo wiesz, sporo osób tak zaczęło, jak to, nie wiem, czy może to słowo, nie będę używał słowa hypować, po prostu robiło zamieszanie wokół tego, nagłaśniało, że oni znowu grają i mam znajomych, którzy chcą jechać, a powiem szczerze, że było blisko,
żebym też mógł tam być, bo akurat będę w pobliżu jednego takiego koncertu, że tak naokoło to ujmę. No i też ostatecznie oczywiście zrezygnowaliśmy. Jakoś nie wiem, musieli mi chyba pod domem jaki jest zagrać. sens jechać na zespół, który nic nowego nie chce nawet wymyśleć, nie? I to jest Ja powiem, że ja bym poszedł do kogoś, kto nie chce nic nowego wymyślić i prawdopodobnie, gdyby była tylko okazja, to bym to zrobił, ale to pewnie w Anglii, no bo Ozzy'ego bym jeszcze sobie obejrzał na żywo, a on nic nowego nie wymyśli, bo on może mieć problem już w tym momencie przypomnieć sobie cokolwiek, wiesz, bo jest naprawdę w złym stanie i ty się nie chichraj. No tak, nie no. Zaraz, panie, no ale nie, jego bym obejrzał akurat, powiem szczerze. No dobra, muzyka, jesteśmy przy muzyce, na co czekacie? Ja akurat na powrót Komy z nowymi kawałkami, szczerze mówiąc. Się uparł na nich po prostu. Ale wiesz co, ja ci powiem, dlaczego ja się na nich uparłem, bo mnie w polskiej muzyce już mało co jara tak naprawdę w ostatnim czasie. No może czasami jeszcze mnie poruszy Nocny Kochanek. Ja myślę, że ty powiesz reggae, bo taki nietypowy dzisiaj jesteś i się bałem absolutnie trochę. Nie. Natomiast ja zawsze twierdziłem, że Koma robi naprawdę coś, co jest jednym z najlepszych procesów muzycznych w Polsce, bo od pierwszego albumu do ostatniego albumu to był zespół, który nie stał w miejscu, który cały czas się rozwijał, próbował czegoś nowego, kombinował, szedł w jakąś stronę, potem rok się od tego odciął, zaczął robić swoje dziwne rzeczy, które mi już nie pasują muzycznie, ale robi, tak? Jakby można tworzyć zespół i cały czas dawać coś zupełnie nowego, co w wydaniu polskim jest rzadkością tak naprawdę, bo większość artystów, nie mówię, że wszyscy, jak już zaczną odnosić sukces, to najczęściej jadą po tych samych nutach i tam już nie ma jakiejś świeżości. Zostaw tych Gunsów już, dobra? Nie. Ale chciałem nawiązać do Dawida Podsiadło, wyobraź sobie, nie? Który gdzieś tam jeszcze się rozwijał do pewnego momentu, a teraz widać ewidentnie, że on już tak bardziej w stronę zupełnie czegoś innego będzie szedł niż muzyki. Zresztą chyba nawet powiedział, że po 30 chce już zakończyć karierę muzyczną. Po 30? No my jesteśmy starzy, nie? Niektórzy muzycy próbują się rozwijać, ale to też czasami im może się podobać, ale nie podoba się publice, na przykład, nie? No bo, nie wiem, weźmy takiego, ja na przykład bardzo w opór szanuję Macieja Maleńczuka. To... Widać, podobny nawet jesteś momentami. Tak? No proszę, przypadek. A nie piję. To dlatego, wiesz? Go podobny, nie? Ale nie jesz. Tak, ale nie no jem na przykład. No nie, ale wiesz, no Maleńczuk na przykład bardzo eksperymentował z muzyką. On po prostu mówił, że jakiś gatunek mu się nucił, nie? I próbował robić coś innego, co często skazywało go jakby na utratę fanów poprzedniego gatunku, w którym gdzieś tam bardziej siedział. No ale to chyba jesteś artystą po to, żeby się rozwijać, a nie cały czas dawać wszystkim to, co oni chcą, tak? No, albo jesteś Zynkiem Martyniukiem, albo... Tak, i robisz ciągle to samo, tak jak ty właśnie mówiłeś, że jedną nutę cały czas powielasz na okrągło, no i masz wtedy rzeszę fanów, ale się nie rozwijasz, nie? To już wtedy bardziej jest, powiedzmy, sprzedaż niż artyzm, nie? Taki przykład Bon Jovi do tego idealnie pasuje, którzy od ponad 20 lat co wydają nowy album. Za każdym razem, kiedy słucham tego nowego albumu, mam wrażenie, że słucham tego, co słuchałem 20 lat temu. Bo to brzmi dokładnie tak samo. Tekstowo jest identyczne. Tam nie ma nic już zupełnie ciekawego. I stoją w miejscu po prostu. I tego się już nie chce słuchać nawet. Ale muszę stanąć, bo wiem, że jeszcze będziemy rozmawiać o tym, ale muszę stanąć w obronie Zenka Martyniuka, bo on się rozwija. On podobno od niedawno zaczął używać już trzeciego klawisza na keyboardzie. Poważnie, więc to wiecie. Ale ktoś mu domontował ten trzeci klawisz, bo miał te dwa klawisze i czarny, i wiesz. Nie, wyrósł mu trzeci palec po prostu i może zacząć używać. No, nieładnie, wiesz co, nieładnie się śmiejesz, a patent sprzedaje płytę półpolski, go słucha, wiesz co. Bo nie ma wyjścia. No, ja wiem, czy nie ma wyjścia. To jest dobry muzyk, nie? Dobrze, zostawmy to. Ty na co czekasz? Już wiem, jaki dżingiel w takim razie puścisz na początku, będzie Martyniuk leciał. A ty Mikołaju? Ja czekam na co ja mogę czekać? No, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o koncerty, natomiast na jakieś nowe wydawnictwa raczej nie za bardzo. Z tego, co tam ptaszki na mieście ćwierkały, to 3 Days Grace, czyli też fajny zespół lat takich. Figiel, który się buja cały czas po innej stacji radiowej na liście, jest naprawdę dobrym kawałkiem, a też ich słuchałem dawno temu. Dawno temu. A czemu na waszej się nie buja? Co to ma znaczyć?
czemu po waszej się nie buja? Bo powiedziałeś, że na innej się buja stacji radiowej. Wiesz co, ja nie słucham naszej, wiesz, tej właśnie idącej w stronę rocka. Dobrze. Wiesz, tej nie słucham w ogóle. Kiedyś nawet próbowałem, ale... Nie, dobra, bo ja myślałem, żebyś miał pracę jednak, bo to będziesz się mili odwiedzał, bo Ja i tak ją rozpędzasz. będę miał, albo tam, albo gdzie indziej, więc Dobrze, tym się dobra. nie przejmuję. No ale, sorry, przerwałem. Nie, no i w sumie powiem szczerze, że to mnie ciekawi. Bardziej są... To jest element, który mnie interesuje, ale nie jest to na coś, na co bym jakoś bardzo czekał. No dobrze. A na Sex Pistols byś poszedł? Jakby Sid Vicious żył, no to bym poszedł pewnie. Uprzedzając swoje kolejne pytanie, bo tutaj krążysz wokół tej defekacji. Gdyby Gigi Allin żył, na niego bym nie poszedł. Akurat. A ja akurat na niego bym poszedł, tylko że po prostu w sztormiaku. Stałbyś Nie? z tyłu. W sztormiaku bym poszedł. No, To ja bym spokojnie. poszedł z tobą i stałbym za tobą. No, I miałbym na pewno by taką, cię przykrył. bezpieczną tarczę. Nie? Dziękuję, tak, muszę schudnąć. Wiem, że doszliśmy już do tego dość wcześnie. No nie, akurat Pistolsi wracają na trasę. No to już jest któryś raz, jak No wracają. dlatego mówię, więc tak. Ja nie wiem, co tam, Johnny Rotten już zaczyna być faktycznie Rotten. A nie, jego powoli. nie ma. Nie, oni właśnie wracają. Ojejku, nie przyniosę teraz gość jest z jejku, z której on jest kapeli. Za chwilę sobie przypomnę. W każdym razie wracają z młodym wokalem. Jest cała reszta składu oryginalna. Cała reszta składu, czyli bez Sida. Ale Sid nie był w oryginalnym składzie, bo No Sid nie ten był doszedł, oryginalnym, no ale Mówię pierwszego najbardziej składu. rozpoznawalnym, nie? No tak, ale wiesz, będą grali, kurczę, aż muszę sprawdzić, bo no teraz panie mi to nie da spokoju. Nie, to na to powiem szczerze, bym nie poszedł. Nie, no dobrze, to mamy ustalone, proszę pana. Poszedłbym na Nirvanę, o. No to, Jakby Nirvana to widzisz, wróciła, ale to kto na wokalu, wiesz? Kto na wokalu, młody człowieku, bo to nie wiem, musiałby być. ktoś by się może znalazł, nie? Wiesz, no Linkin Park wrócił, nie? Pomimo, No wrócił, że ale nikt nie dawał tego szans pewne na opinie to. są, bo to się nazywa Frank Carter, tam będzie grał. Wiesz co, wrócił, ale mam mieszane uczucia, mimo że też możliwe, że będę na ich koncercie przez przypadek, ale generalnie widziałem jeden z koncertów i bardzo dużo śpiewa publiczność, tak wbrew pozorom, nie wokalistka i to takie było specyficzne. Choć wiem, że ludzie akurat dobrze ją oceniają. Może chcieli ją zagłuszyć po prostu. Właśnie więc dlatego my tak, nie mam tu pewności. Ale dobrze, zostawmy, nie katujmy starych zespołów. Co nas czeka w 2025 roku teraz, proszę. Co przewidujecie? Zmianę prezydenta przewiduje. Ja, ale ten się zaś odpali, tak? No, dobra. No sorry, ale to czasami mnie to po prostu bawi. Natomiast co przewiduję? Że przetrwam ten rok, to na pewno, że Zuza będzie w wieku przedszkolnym już prawie, że mam nadzieję, że już nie złamie żadnej ręki, a ja będę dalej się cieszył moją pracą. No, miejmy nadzieję, tak. Choć coraz trudniej, nie? Ale Podejście widzę masz równie optymistyczne do pracy, jak ja nie masz. jest to końcówka roku niestety kosi człowieka straszliwie. W moim wieku. No, Nie wiem jak w twoim, nie? nie, że jestem młodszy dużo przecież. Nawet nie będę ci wyliczał ile. Lata świetlne. No, chciałem jeszcze powiedzieć, że przewiduję sukces reprezentacji Polski w piłce nożnej, ale nie robię już kabaretu z tego podcastu. Dobrze, dziękuję ci za to. A ty, młody człowieku? Ja przewiduję tak, że moja córka ma komunię w tym roku. Nie będzie to taka komunia jak u ciebie wyglądała, Rozumiem. sławna komunia, bo nie jest to po części też mój wybór, jakby. Mhm. Ja się muszę do tego dostosowywać, co jest dla mnie dziwne, bo tam jest sytuacja taka, że ksiądz sprawdza obecności na różnego rodzaju spotkaniach, mszach i tak dalej, coś co dla mnie jest kompletną abstrakcją, nie? No, więc to przewiduję, no i przewiduję, tak jak mówiłem, ale to nie będę spoilerował, u mnie się będzie dużo działo w tym roku na różnych polach, przynajmniej taki jest plan i mam nadzieję, że się on spełni. Po prostu, ale o tym ty będziesz na pewno wiedział na bieżąco. Aż się boję. Dobrze, nim mam jeszcze głos na sam koniec i powiem to, co prosił, żeby dopisać pewien tutaj jeden z was. To przypomnę o tym, że zapraszam do subskrybowania kanału, gdziekolwiek go słuchacie. Bardzo będę za to wdzięczny. No i tak, nawiedzony prosił o dopisanie podziękowań dla prezesa i pani Halinki za przyjęcie kolejnej paczki
świątecznej kawy na własność. Czy możesz teraz to przybliżyć? O co ci właściwie chodziło, że to było twoje jedyne życzenie do tego podcastu? Ponieważ w naszym biurze jest tak, że jeśli już tam trafiam, to tej kawy nigdy nie ma. Dlatego nie ma, bo pani Halinka to nie wiem jakim prawem, ale zawsze sobie to przejmie i już tej kawy nie ma i nie będzie. I jak nie przyjdziesz z własną kawą, to kawy się nie napijesz. A jak wiesz, w biurze pracować i nie pić kawy, nie? To No, ale nie jest pracujesz za najprzyjemniejsze. granicą, może tam może być inne prawodawstwo. Wiesz co, ja myślę, że tam nie ma żadnego prawodawstwa, tam jest po prostu dziki kraj. Nic więcej, właściwie dzikie miasto, dzikie ulice. Ja tam się w dzień boję chodzić, naprawdę. Znaczy my obaj wiemy, że nie ma tego miasta, więc to jest dość ciekawa w ogóle historia. Nie wiemy, gdzie jeździsz do tej swojej krainy wyobraźni. Ale... Tam, gdzie wymaganych jest kilka paszportów, nie? Tak, przede wszystkim Polsatu. Tak. No. Ty, ale właściwie zaraz, bo ty wieść gminna niesie, że ty z okien swojego domu możesz widzieć to miasto, bo dlatego masz czynsz obniżony. Tak, ja mam obniżony czynsz. Nie, ja mam okna pięknie na Załęże i... A, bo ty z dobrej strony masz okna. No. Tak, ja mam z dobrej strony, mam widok na Załęże, więc teraz piękna mgła, tam się unosi taka, wiesz, taka pierzynka niziutka, nie? No. Mój błąd faktycznie, okna na Załęże. Przepraszam tutaj. Brak przygotowania. Dobrze, czyli tej pani Halinkę mamy już z głowy. To powiedzcie, co byście jeszcze chcieli dodać, skoro mamy tę chwilę? Ty w czerni wyglądasz na takiego, co chce coś powiedzieć. Ja na pewno chciałbym życzyć wszystkim słuchaczom szczęśliwego nowego roku i żeby nie robili właśnie jakichś dziwnych postanowień, tylko bardziej zaufali procesowi, jakim jest życie, bo ono samo napędza. Przez chwilę chciałem, wiesz, jak skończysz mówić, chciałem zaprosić ludzi, żeby napisali na dole, czy podoba im się, bo może będziemy się spotkali w trójkę, ale po tych słowach, tak powiem szczerze... To już się nigdy więcej nie powtórzy. Nie wiem, czy To jest się one shot. A ty, młodzieńcze? Ja bym życzył po prostu życzeń dobrych i tyle. Nie no, Jest także świetny w życzeniach. ja jestem genialny w życzeniach, nie? Kiedyś byłem naprawdę genialny, a teraz już nie jestem. Natomiast wejdźcie w ten nowy rok tak, żebyście nie cierpieli przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Pamiętajcie, Sylwester i Nowy Rok nie trwa kilka dni, tylko kilkanaście godzin. I tego się trzymajmy. No i myślę jeszcze, że to wspólny wątek, który z nawiedzonym tutaj pojawiał się u nas, jeżeli chodzi o zeszły rok i postanowienia na nowy. Życzymy wszystkim, żeby po prostu przetrwali nowy rok. Dobrze, no to cóż, wypada na zakończenie. A, i życzyłbym sobie, sorry, Jasne. żeby ceny masła w końcu spadły. Ceny masła, no tak, to jest akurat poważny problem, ale mieliśmy nie rozmawiać o polityce, więc wiesz, Nie, rozmawiamy o cenach tylko. O nabiale. ty cały czas gadasz o nabiale, więc na spokojnie. No bo ty na wierzchu tu siedzisz. Dobrze. Dobra, Myślę, pójdę że- jeszcze ekstremalnie, żeby akcyza już nie szła w górę, bo mnie to wykończy finansowo. No, to też prawda, akurat to by się przydało. To cóż, no to kończmy słowami nie cierpcie, to z tym przesłaniem zostawmy wszystkich i to dziękuję wam i do następnej razy. Do zobaczyska. Do zobaczenia.